Cześć, ja jestem Alex i oglądacie kanał Łowców Niewygód, kanał, na którym staram się Wam troszeczkę opowiadać o motocyklach adventure, motocyklach enduro oraz różnego rodzaju zagadnieniach związanych z tym całym motocyklizmem adventure w cudzysłowie. Dzisiaj taki temat niewdzięczny, za który chciałem się wziąć, to jest temat opon. Opony, tak jak i olej, są na maksa obśmiewanym tematem we wszystkich forach internetowych, na grupach. No, bardzo często się o tym mówi. I o tyle, ile olej, powiedzmy, odpowiedź na to jest dosyć prosta i nie ma sensu tego tematu poruszać, to jest, odpowiedź brzmi, jaki olej? No taki po prostu, jak zaleca producent i to wszystko. Tu nie ma więcej żadnej jakiejś wielkiej filozofii. O tyle, ile w temacie opon, już nie jest sprawa moim zdaniem taka prosta. A przynajmniej nie jest taka prosta, jeżeli bierzemy się pod uwagę motocykle terenowe, motocykle, które mają jeździć gdzieś tam sobie szosowo i jednocześnie terenowo. Więc dwie kwestie chciałem poruszyć tak naprawdę, a może trzy. Pierwsza to taka, mało kto o tym mówi, ale nie wszyscy wiedzą. Nie musicie w żaden sposób kupować koniecznie zestawów przód-tył tego samego producenta, czy też tego samego modelu w motocyklu. Bardzo często w przypadku motocykli terenowych przednie opony bywają gorsze bądź lepsze u innych producentów i tak samo jest z tylnymi. Czasami zatem możemy dokonać różnego rodzaju miksu pomiędzy oponami przednimi i oponami tylnymi i się tego zupełnie nie obawiajcie. Nic się nie wydarzy, jak kupisz przednią oponę z Continentala, a tylną od Pirelli i to będą zupełnie jakieś tam inne opony. Jedyna kwestia, na którą należy zwrócić uwagę w przypadku robienia takich miksów, to, że te opony nadal, one obie muszą być w tym samym charakterze. To nie może być tak, że założymy sobie z przodu na przykład oponę szosową, a z tyłu terenową, bądź odwrotnie. To muszą być, jeżeli mówię o oponach terenowych, to muszą być to opony terenowe obydwie. Mniej lub bardziej. Druga kwestia, słuchajcie, jest taka. Jeżeli już mamy miksować opony, jeżeli ktoś na przykład ma problem z dostępnością opon albo na przykład ma w garażu leżące takie lub inne opony, to raczej budujcie to trochę w ten sposób, żeby opona przednia była troszeczkę bardziej terenowa. Jeżeli już nie mamy żadnego wyboru, że obydwie są z tego samego, powiedzmy, gatunku, a tylna mniej, ja bym w tą stronę szedł niż odwrotnie, ponieważ bardziej nam zależy na tym, żeby mieć lepszą trakcję z przodu, a mniej bardziej możemy sobie poradzić łatwiej, kiedy tej trakcji z tyłu nie mamy, ponieważ kiedy nam tył ucieka, jesteśmy w stanie to skontrolować. Wtedy, kiedy nam ucieka przód, bardzo często osoby jeżdżące, osoby z mniejszym doświadczeniem nie potrafią sobie do końca z tym poradzić. Więc raczej przednia opona niech będzie troszeczkę bardziej agresywna, jak już nie macie wyboru, niż tylna. Druga kwestia, albo już trzecia kwestia, to jest kwestia taka. U nas w Polsce tak naprawdę mamy pory roku i śmiało można powiedzieć, że w przypadku jazdy terenowej zupełnie inaczej się jeździ motocyklem w terenie, kiedy jest sucho i zupełnie inaczej, kiedy jest mokro. Dlatego ja podzieliłem opony na dwa typy. Na opony zimowe i opony letnie. Dlaczego tak? No słuchajcie, dlatego, że w terenie, kiedy jeździmy i kiedy zaczyna robić się mokro, kiedy jest plucha, błota, mokra trawa i tak dalej, to nasza agresywność opony ma olbrzymie znaczenie. Jakby wzrasta jej znaczenie niż kiedy jest sucho. Kiedy jest sucho, nie ma dużego aż takiego znaczenia, czy jeździsz na oponie bardzo agresywnej, czy też jeździsz na oponie, która jest mniej agresywna. Na przykład taka chociażby jak Motos Rally Z, który nie jest moim zdaniem zbyt agresywną oponą. Przód jest w miarę jeszcze fajny, natomiast tył to, tak jak widzicie, on nie jest jakiś tam super specjalny. I to jest fajna opona na przykład na lato, dla mnie, na okresy letnie. Podobnie na przykład jak E09. To jest też opona, która kiedy jest sucho, świetnie się sprawdza, kiedy jest mokro, no już nie jest tak kolorowo z tymi oponami. No oczywiście wszelkie maści iodełki też się sprawdzą, ale powiedzmy to już do motocykli, które rzadziej zjeżdżają w teren. Natomiast co się dzieje, kiedy zaczyna być mokro? Kiedy zaczyna być mokro, słuchajcie, to niestety te nasze opony przestają najczęściej wyrabiać. I teraz bardzo ważne jest to, że jeżeli chcemy jeździć nadal w terenie, a uwierzcie mi, kiedy zaczyna być mokro, kiedy przychodzi jesień, to tak naprawdę jest to jeden z fajniejszych okresów do jazdy enduro, dlatego że wciąż jeszcze na szlakach nie ma tylu osób, rowerzystów, różnych osób, którym możemy przeszkadzać. Druga kwestia, się nie kurzy. Możemy śmiało latać z kumplami i nie ma żadnego problemu, że po prostu wszyscy zostaniecie zadymieni osobą, która jedzie przed wami.
No i temperatury też nie są jakieś specjalnie upalne, więc też się jeździ przyjemnie. Mamy 15, 10, 20 stopni i tak dalej, i tak dalej. I jest przyjemnie. Wtedy, kiedy zaczynasz robić się upalnie, gorąco, no to już też nie jest wcale tak kolorowo. Dlatego też ja tak naprawdę preferuję te moje zimówki. To są opony, które używam powiedzmy od jesieni, kiedy zaczyna już padać, kiedy już nie jest tak sucho, aż po późną wiosnę, kiedy jeszcze nie jest tak sucho, a jeszcze pozostają jakieś mokre tereny. Więc dosyć często. Wbrew pozorom to wcale nie jest droższe niż gdybyśmy jeździli na jednej oponie cały czas, ale jest o wiele bardziej bezpieczne. Po prostu żal mi nóg do tego, żeby sobie coś zrobić, bo na złej oponie, w ciężkim terenie, wtedy kiedy zaczyna być ślisko, a kiedy jedziemy trochę szybciej, bardzo łatwo sobie coś zrobić. Ja tak naprawdę wtedy zakładam opony ostrzejsze. Do motocykli ciężkich, takie, które ważą 150 kg, nawet już do 690 spokojnie, raczej bym starał się zakładać opony o bardziej twardej mieszance niż o miękkiej. Oczywiście, kiedy motocykl waży 130 kg, tak jak 690, to nie jest to samo, jak motocykl waży 200 kg, powiedzmy tak jak chociażby Aprilia. Ale dlaczego twarda mieszanka, a nie miękka? Dlatego, że waga motocykla ma olbrzymie znaczenie. Po pierwsze, ten motocykl będzie te opony zjadał i to w tempie strasznym, a pamiętajmy, że to są motocykle adventure, które jednak też jeżdżą po szosie, też robią różnego rodzaju jazdówki. A po drugie i chyba nawet ważniejsze jest to, że ten motocykl na miękkiej mieszance będzie mocno niestabilny. Im wyższy bieżnik, im cieńsze te wszystkie kostki, im bardziej one są mięciutkie, to po prostu będzie dziwny, będzie gumiasty, pływający i będziecie czuli mnóstwo problemów ze stabilnością. I to nie tylko na szosie, ale również na przykład na twardych szutrach. Więc to jest po prostu bez sensu zupełnie. Wybierajcie do motocykla cięższego opony terenowe, ale o twardej mieszance. Oczywiście niekoniecznie takie jak te, gdzie te kostki są po prostu wielkie, twarde i tak dalej, bo to jest fajne jak jest sucho, natomiast kiedy jest mokro, ona bardzo szybko się zalepia, ta kostka w ogóle w żaden sposób nie pracuje i też bardzo słabo się wgryza w teren. W związku z tym łatwo o uślizgi. Ta opona się ślizga dosyć dobrze tyłem, przód jest troszeczkę lepszy, jeżeli chodzi o realizet. Natomiast to nie są jakieś świetne opony wtedy, kiedy robi się mokro. Kiedy robi się mokro, ja zakładam na tył Enduro 6 od Motoza na przykład. Kiedyś zakładałem od Michelina XC12, taka była opona. Nie pamiętam jeszcze tam jakie, ale generalnie chodzi głównie o założenie. Po pierwsze opona 140, bo 150 nie ma, więc niestety zakładam oponę 140. Oczywiście nie są to opony bezdętkowe i zapomnijcie, że jakiekolwiek agresywne kostki znajdziecie w oponie bezdętkowej. Najbardziej agresywną kostką, jaką ja znam w oponie bezdętkowej, to jest od Motoza HT Desert, tak? Czy Desert HT, ale to jest opona na suche tak naprawdę. Ona jest dosyć agresywna, ale te kostki są twarde, wielkie i kiedy robi się mokro i ślisko, to tak sobie. Ja już pojechałem na liściach na tej oponie i to nie jest żadne szaleństwo. Dlatego jeżeli macie opony bezdętkowe, to tutaj szaleństwa nie ma. Musicie po prostu, w moim odczuciu, i nie chcecie przejść na dętkowe, to musicie niestety wybierać opony o maksymalnie agresywnym bieżniku, czyli Rally Z od Motoza, czy Desert HT również od Motoza. Tak? Na przykład tył E09 też jest w miarę spoko oponą, na mokre tak sobie, ale na przykład tył, a przód już jest bardzo słaby, bo ta opona się bardzo ślizguje. Po pierwsze ma płytki bieżnik, jeżeli chodzi o przód, a po drugie się bardzo uślizguje, kiedy zaczyna się robić mokro na szosie i przez to jest niebezpieczna. Więc ja nie będę Wam mówił o wszystkich oponach, bo nie wszystkie super znam, natomiast będę mówił o tych, które znam, a mniej więcej możecie sobie porównać to, o czym mówię, tak? Że chodzi mi najbardziej o ten efekt, że jeżeli robi się mokro, to po prostu zakładajcie najbardziej agresywne opony, jakie możecie założyć, pod warunkiem, że one mają twardą kostkę, a nie jakąś miękką. Ja zakładam Enduro 6 do Aprilii, kiedy robi się mokro i zakładam naprzód Dunlopa D952. Jest to jedna z opon, które od lat jeżdżę, jest to opona moja ulubiona. Pewnie jest jeszcze parę porównywalnych, ale jest to opona, która wygląda w miarę agresywnie, dobrze robi w terenie, natomiast również przyzwoicie robi na szosie. I na przykład z takim zestawem, słuchajcie, Enduro 6 i D952 jest to opona, którą spokojnie mogę szosą lecieć 150 i nie ma z tym żadnego problemu. One są po prostu sztywne, stabilne i tyle.
Oczywiście będą się troszeczkę bardziej zużywały, ale ja na tych oponach i tak robię na tyle, około 5000 km, na przodzie 8, czasami do 10 000 km. Jestem w stanie na takiej oponie zrobić, oczywiście w trybie mieszanym. Więc to nie jest jakiś problem. Dodatkowym plusem takich zimowych opon właśnie jest to, że one najczęściej są sporo tańsze od tych letnich. Więc ja kupuję opony zimowe na zimę, opony letnie kupuję na lato. Przekładam sobie i tyle. Dodatkowa kwestia, nie wyważam opon terenowych. Praktycznie żadnych kostek nie wyważam. I uwierzcie mi, że to nie ma jakiegoś większego sensu, dlatego że opona, którą wyważacie, ona kiedy się zetrze, a kostka się ściera dosyć szybko, i tak za chwilę straci swoje wyważenie. I tak będzie Wam troszeczkę biło, troszeczkę huczało, trochę wibrowało. O wiele bardziej to ma w przypadku opon szosowych. Gdybym miał 17, to w 17 założyłbym na tył C02. Albo opony tego typu podobne, czyli agresywny bieżnik, dosyć taki jeż. Oczywiście to są twarde kostki, stabilne, ale dobrze gryzie ta opona i tyle. Z przodu, kiedy mamy 21, nie ma problemu, żeby pokusić się o D952 lub opony podobne. Natomiast co się dzieje, kiedy mamy motocykl, którym jedziemy rzadko w terenie? Albo powiedzmy w skali 80 do 20 i tak dalej, na przykład tak jak Afryka. To wtedy ja na przykład nie widzę większego sensu, żebyśmy zakładali ostre kostki i tak dalej. Oczywiście to da się zrobić. Natomiast nie widzę jakiegoś większego sensu. Po prostu starajcie się nie wjeżdżać w teren, kiedy robi się mokro. Bo dla ciężkiego motocykla takiego jak Afryka, czy GS, czy jakieś podobne, gdy nie ma dobrej opony i gdy jeszcze robi się błotniście, mokro i tak dalej, to jest proszenie się o glebę, o zniszczenia, o połamane nogi. Dlatego ja odradzam. Natomiast ja do takich motocykli lubię bardzo zakładać opony, które są przyjemne, gładkie, miękkie na szosie, czyli nie hałasujące i tak dalej. Na przykład takie jak STR, czy powiedzmy takie jak... Co to jest? To jest chyba jakiś Continental TKC, coś tam, nie pamiętam. Czy nawet choćby taka jodełka, która powiedzmy już jest takim najostrzejsza, jakie przewiduję do motocykla do Afryki, który będę zakładał. I to jest taka opona, która spokojnie sobie poradzi wszędzie, jak jest fajnie, jak jest sucho. No, jak jest mokro, to sobie po prostu nie poradzi i dlatego nie będę wjeżdżał tym motocyklem wtedy, kiedy zaczyna się robić mokro. Po prostu wtedy przesiadam się na motocykl bardziej terenowy i tam jest fajnie i dla mnie. I to w sumie tyle, co chciałem Wam powiedzieć odnośnie opon. Jestem ciekaw Waszych opinii bardzo mocno, czy macie jakieś inne doświadczenia albo inne podejście do tego tematu. Natomiast podsumowując, po pierwsze, zapomnijcie o tym, znaczy moim zdaniem nie ma sensu dojeżdżać opon od początku do końca, bo opona na końcu już w ogóle nie ma trakcji. Co do opon dualowych, opon adventure'owych, one są bardzo fajne, ale kiedy zaczyna robić się mokro, to zaczynają robić się problemy. Dlatego ja po prostu wspomagam się oponami terenowymi, oponami enduro. I kiedy mamy zestawienie opon 21-18, to ten wybór jest bardzo dobry. Kiedy mamy 21-17, to ten wybór już tylnej opony jest słabszy albo mocno słaby, ale dalej można sobie poradzić w postaci C02. No i to tyle. Także uważajcie swoje nogi, dbajcie o to, żeby się nie przewracać, a najłatwiej się nie przewracać dzięki dobrej oponie. Ciśnienie na 2 bary, ostra opona i naprawdę można latać całą jesień i całą wiosnę i nie ma żadnego problemu. Nawet motocyklem w wadze Afryki. Ja to robiłem przez wiele lat i wiem, że da się. Tylko po prostu trzeba spełnić te kilka warunków. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie.